kochani, witam Was bardzo serdecznie w październiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który nagrywam po raz drugi. I ja przez cały miesiąc, słuchajcie, nagrywałam dla Was filmik. Pomimo najróżniejszych przeszkód, z uwagi na to, że po pierwsze mam słabe światło, cały czas pada deszcz, cały czas jest brzydka pogoda. U mnie w mieszkaniu, moje mieszkanie jest tak usytuowane, że w ogóle nie dociera do nas światło słoneczne. Nie dość, że mieszkamy na parterze, jesteśmy z jednej strony zasłonięci garażem, z drugiej strony mamy ogród, gdzie są różne krzewy, kwiaty. Cały czas mamy cień, to światło do naszego mieszkania nie dociera, jest bardzo ciemno, bardzo ponuro. Jedynym ratunkiem jest zapalenie światła. My świecimy światło nawet w ciągu dnia, dlatego że tego światła jest tak mało, że jest taki półmrok właśnie o tej porze roku. Także nie mam za bardzo warunków do nagrywania. W międzyczasie byłam również chora, straciłam głos, mimo to próbowałam coś nagrać. Później jeszcze moja Nadia siedziała w domu przez tydzień, więc znowu nie miałam warunków do nagrywania i znowu jakieś tam różne dziwne rzeczy wychodziły w międzyczasie. Też takie bardzo stresogenne, o których na razie Wam nie mogę powiedzieć, ale bardzo bym Wam chciała już powiedzieć. Mimo wszystko powiem, jak już uda się zrealizować mój plan, bo ja wiecie, że nie lubię mówić o tym, co planuję, tylko bardziej wolę powiedzieć o tym, co już udało mi się zrobić. Także jeszcze na razie Wam nie mówię, ale na razie wszystko idzie nie po mojej myśli, wszystko jest na nie i chciałabym Wam już powiedzieć taką fajną nowinę, ale niestety jeszcze nie mogę i nie wiem, kiedy będę mogła Wam ją powiedzieć, więc to też jest taka kolejna rzecz, która strasznie mnie stresuje, strasznie mnie irytuje, strasznie jestem taka zawiedziona, że nie mogę mieć tego, co chcę, więc jest bardzo dużo takich sytuacji i stwierdziłam, że nie będę wymyślać i nie będę sobie szukać wymówek, tylko mimo wszystko ja nagram ten film. Nagram, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości i żeby ten filmik był. Ale kiedy ja dzisiaj usiadłam do montowania tego filmu, to okazało się zwyczajnie, że nie da się go oglądać. A jeżeli ja mam Wam wrzucić filmik, którego według mnie nie da się oglądać, bo jest beznadziejny, jest brzydki, jest po prostu wszystko na nie, to ja Wam go po prostu nie wrzucę, bo nie ma sensu wrzucać tutaj filmu, z którego ja nie jestem zadowolona, tylko po to, żeby ten filmik był, bo to się totalnie mija z celem. Jak ja mam nagrywać filmik na odwal się, to wolę nie nagrać go wcale. Także jest już koniec miesiąca, a ja dopiero teraz zacznę Wam nagrywać filmik z tego miesiąca. Będzie tak, a nie inaczej. Trudno. Też dla mnie bardzo wielką przeszkodą jest to, że moje mieszkanie jest po prostu brzydkie. Ja bardzo chciałabym Wam nagrywać vlogi, bardzo chciałabym Wam pokazywać różne rzeczy, jakieś z gotowania, z zakupów, z czegoś tam, ale moje mieszkanie jest po prostu brzydkie. Ja mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym, który ma brzydką podłogę, ma brzydki kolor ścian, ma meble w kolorze brązowym, a ja lubię kolor biały i nic mi się tutaj w tym mieszkaniu nie podoba, ale nie mam możliwości wynajęcia innego mieszkania z uwagi na to, że wszystkie są malutkie i my się nie mieścimy w 70 m², a wszystkie inne mieszkania są jeszcze mniejsze. No i szukamy z mężem mieszkania, które będzie miało około 100 m², będzie miało 2 albo 3 pokoje, salon, kuchnię i łazienkę. Natomiast bardzo ciężko znaleźć to jeszcze w tej lokalizacji, w której my byśmy chcieli. Także moje mieszkanie jest brzydkie, moje mieszkanie jest ciemne, moje filmy przez to nie są estetyczne, nie są ładne i ja sobie zdaję z tego sprawę, co bardzo mnie również denerwuje. I przez to mam taką wewnętrzną blokadę, że nie mogę Wam nagrać, nie mogę pokazać siebie na tym filmie, nie mogę pokazać tego, co robię, bo moje otoczenie jest po prostu brzydkie i tego się nie da oglądać, bo te kadry nie są estetyczne. A wydawanie pieniędzy na rzeczy typu jakieś totalne ozdoby, pierdoły też nie do końca gra z moją duszą, bo ja jestem totalnie taką osobą oszczędną, bardzo lubię oszczędzać pieniądze, wydaję je tylko i wyłącznie na rzeczy bardzo potrzebne mi i 5 razy się zastanowię, czy ich potrzebuję, także nie będę tego robiła, nie będę kupowała nie wiadomo czego, żeby tutaj ozdobić moje mieszkanie, a potem co sobie mam w kieszeni, to zamknąć, jeżeli będę chciała się przeprowadzić stąd, także jest wszystko na nie.
Jestem ostatnio zirytowana. Padłam na bardzo genialny pomysł zrobienia ciasta na live z Darią. Daria to dziewczyna, która prowadzi cukiernię w Bergen i piecze naprawdę przepyszne ciasta, dlatego skusiłam się na tego live'a i postanowiłam upiec coś razem z nią. Za szybko, mam wszędzie bałagan i nie mogę się odnaleźć w ogóle w tym, co ja tu robię. Za szybko, za szybko. Zapomniałam nagrać, jak to ciasto wyglądało, ale zrobiłam zdjęcia, które teraz Wam pokażę. Wyszło mi troszkę za rzadkie, ale było bardzo dobre. Cześć, będę z mamą robiła magnesy na lodówkę. Tak wygląda pudełko. Otworzę i pokażę Wam, co jest w środku. Co to jest? Mąka. Gips. Gips. Wow, fajbeczki. Fajki. Wow. Kolor fajbek. Pokazałam. To jest... Na co? To jest miseczka na gips. To jest miseczka na gips. To jest instrukcja. To są foremki na ciastka. Tutaj są narzędzia. Pędzelek. Malujemy. Mam tutaj gips. Wlewam wodę do gipsu. Tak? Mhm. Wlewałam. I mieszamy. Pędzelkiem. Nie, tym. 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 No, może być. I wodę. Gips się robi. Na co to jest? Nasze magnesy. Na nasze magnesy. Ups. Cześć, mam farbki. To są takie farbki. To są farbki do malowania takiego obiasza. To nasz foremek. Ja będę to robiła. No już chwila, bo tu jest jeszcze chyba nie wymieszane. Bałwanek. Mam takie choinkę bałwanka i ciastko, więc teraz robię z mamą więcej ciasta. Mam takie zobaczycie, widać? Widać? Musisz na stole pokazywać nisko. Takie. Więc to są takie bombki. Zobaczcie, wlewam wodę. Wlewam wodę. Mieszamy. Mieszam. Taki bucik. Już prawie wyszło, ale możemy malować. Pomalowałam już tyle, a jeszcze jedno ciastko zostało mi. Patrzcie, jakie mam magnesy. Teraz czas na moją wersję
takich magnesików. Spróbuję zrobić cokolwiek z tych farbek, ale nie wiem, bo są tak pobrudzone, że nie wiem, co z tego wyjdzie. Miałam tutaj jeszcze skarpetkę, ale niestety mi się złamała, także jeden mniej. Tak wyglądają te dwa magnesy, które pomalowałam i pomalowałam również trzeci, który wisi już na moim krośnie. Teraz porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, co wydarzyło się u mnie na przestrzeni tego miesiąca. Dzisiaj mamy 25 dzień października i zacznijmy może od mojego hafciarskiego zeszytu, który zaraz Wam tutaj pokażę. To jest moja tabelka na ten miesiąc. Ona jest oczywiście nieuzupełniona, no bo jakże by mogło być inaczej. To jest jedna tabelka, w której zapisuję sobie te statystyki, tak jak to robiłam do tej pory, a tutaj mam drugą tabelkę, w której zapisuję sobie, jaki projekt danego dnia wyszywałam. I może na tej tabelce się tutaj dzisiaj skupimy, dlatego że ja sobie wypisałam tutaj na początku miesiąca rzeczy, które chciałabym zrealizować. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj na pewno 20 000 półkrzyżyków na kolosie i jeszcze tego nie udało mi się zrobić, ale jest szansa. Skończyć drugą część samplera, czego jeszcze nie skończyłam i raczej wątpię, że uda mi się to zrobić. Minimum 1000 krzyżyków na filiżance i to jest rzecz, którą ja, słuchajcie, zrobiłam. O dziwo, bo o dziwo, ale zrobiłam, także mogę to wykreślić. Co to? Teraz jest nieestetycznie. O, to już mogę wykreślić i zacząć i skończyć jeden przerywnik. Więc to były takie moje postanowienia na ten miesiąc. Jakby się ktoś zastanawiał, to 20 dnia miesiąca miałam zrobionych tyle krzyżyków. Więc no nie najgorzej, ale też znowu nie jakoś nie wiadomo jak dobrze. Tak to mniej więcej wygląda i teraz przejdziemy może do, chociaż nie, jeszcze Wam nie pokażę moich rzeczy hafciarskich, tylko pokażę Wam aplikację, którą ostatnio odkryłam. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli macie tableta z firmy Apple, to niestety nie możemy tutaj zainstalować aplikacji na przykład CS Paradise albo Pattern Keeper. One tutaj nie działają. I co prawda ten system pozwala na instalowanie rzeczy spoza Apple Store'a, sklepu Apple'a, czyli no dokładnie tego takiego o. Można spoza tego sobie rzeczy instalować, ale ja nie umiem tego zrobić. Także pozostają nam do haftu inne aplikacje. Jest nią na przykład aplikacja taka, nie mogę tutaj teraz powiększyć, a Markup RXP. Natomiast ja za bardzo się nie lubię z tą aplikacją. Może ja Wam ją tak pokrótce pokażę. Ja tutaj wrzuciłam swoje wzory, które jakoś dziwnie się ładują. Nie potrafię ich załadować. O, zobaczcie. Tutaj muszę już wykupić tą aplikację. Chciałam Wam pokazać, a oni mi każą zapłacić. No to Wam nie pokażę. Ona sobie tutaj leżała jakiś czas. Ja z niej nie korzystałam, bo mi totalnie nie przypadła do gustu. No i jak widzicie, trzeba za nią zapłacić, ale ja nie będę za nią płacić, bo uważam, że nie jest warta żadnych pieniędzy. To jest takie moje spostrzeżenie. Jakoś się z nią nie polubiłam. Natomiast znalazłam drugą aplikację, która częściowo jest już warta uwagi i myślę, że możecie zwrócić na nią swoją uwagę. I to jest ta aplikacja. Tylko ja tutaj muszę wejść do ekranu początkowego, żeby cokolwiek Wam pokazać. I słuchajcie, to jest aplikacja, która pozwala nam na wyszywanie właśnie z plików PDF. Natomiast jest to nowa aplikacja i ma ona do siebie to, że jest w niej bardzo dużo błędów. Na pewno dużym plusem jest to, że jeżeli wejdziecie sobie na stronę główną, to dostajecie za darmo ileś tam tych wzorków. Ileś tam ich dostajecie. I wygląda to tak, że klikamy sobie w wzór, później otwieramy wzór i tak on wygląda. I ta aplikacja już jest fajna i powiem Wam, że naprawdę godna uwagi, dlatego że z niej można sobie fajnie wyszywać. Ja z niej jeszcze nic nie wyszyłam, ale z takich rzeczy, które tutaj mamy, to na przykład jakiś tam
odznacznik, że możemy sobie zaznaczyć jeden kolor, który chcemy wyszywać. Na przykład tutaj mi się zaznaczyło to. Mamy tutaj markery pokazujące nam w każdą stronę, ile mamy krzyżyków, jak widzicie, więc to też jest ok. Mamy tutaj jakąś gumeczkę, nie wiem, tutaj jakieś takie inne rzeczy. Ja, tak jak mówię, jeszcze z tego nie wyszywałam, ale uważam, że jest to aplikacja godna jakby polecenia pod tym względem, ponieważ ma ona bardzo dużo funkcji podobnych do Sagi. I właśnie z tego względu ona mi się podoba. Tutaj można sobie kombinować, co ja tutaj nie mogę kliknąć. Albo tryb ciemny, albo tryb jasny, jakie się chce kratki, czy się chce to, czy się tego nie chce, te znaczniki i tak dalej. No tak jak mówię, ja jeszcze nie do końca ogarniam tą aplikację, ale uważam, że ona by mi się spodobała. Z tym, że jest taki problem, że nie do końca działa wczytywanie naszych wzorów. Jeżeli chcecie wczytać coś swojego, no to tutaj jest problem i aplikacja nam mówi, że no sorry, jeszcze jest problem, ale pracujemy nad tym. Także ja tutaj próbowałam wrzucić 2 wzory. To były darmowe wzory, już nie pamiętam kogo. Tutaj jest chyba podpisane, a teraz już nie widzę. Tutaj dodajemy sobie sami. Musimy sobie wpisać legendę według naszego wzoru papierowego czy PDF-u i jeżeli weźmiecie, że chcecie zapisać całą tą, można tutaj oczywiście sobie ustalać, czy to ma być krzyżyk, czy to ma być półkrzyżyk, czy to ma być 3/4 krzyżyka i tak dalej. Blendy można sobie też tutaj zaznaczyć, jak widzicie, więc z blendami też można dodać, co jest fajne, natomiast otwarcie tego wzoru już nie działa. I ja Wam pokażę, z czego ja korzystam w tej aplikacji, bo ja korzystam z jednej funkcji. Wchodzę, oczywiście tutaj macie też sklep, możecie sobie w tej aplikacji kupować rzeczy, ale ja chyba nawet nie jestem tutaj zalogowana. Wchodzę sobie tutaj w taką zakładeczkę i tutaj mamy po pierwsze kalkulator materiału, gdzie można sobie wpisać wszystkie rzeczy i nam wyliczy, ile my materiału potrzebujemy, co jest naprawdę super. Tutaj mamy rzecz, z której ja też jeszcze nie korzystam, czyli organizer dla naszych materiałów. I tutaj możecie sobie dodać różne materiały, które macie i ile ich macie. Więc to też jest fajne. Na przykład materiały Zweigart. I tutaj możecie sobie wybrać, różne są materiały. Na przykład dajmy na to, że co tutaj mamy? Na przykład Vintage Aida. I tutaj sobie wpisujemy, ile tego mamy i zapisujemy. I wtedy nie musimy zaglądać do naszych zapasów w szafce, tylko zaglądamy sobie właśnie do tej aplikacji. I ja właśnie najbardziej korzystam i najbardziej Wam polecam właśnie organizer muliny. Dlatego, że ja mam tutaj wpisane DMC i tutaj mam zaznaczone wszystkie muliny, jakie mam w zapasach. Czyli mam muliny osobno w pudełku, z których korzystam, pakieciki i mam zapas walnięty po prostu na grandę w jakiejś saszetce, torbie, w której ciężko czegokolwiek poszukać, znaleźć. Więc jeżeli braknie mi czegoś w pakiecie i chcę wiedzieć, czy ja to mam w zapasie, czy nie mam, to wchodzę w tą aplikację i na przykład wpisuję tutaj kolor, że nie wiem, skończył mi się w pakieciku kolor 310. Więc ja sobie tutaj wpisuję 310 i automatycznie dostaję informację, że ja w zapasie koloru 310 mam 8 sztuk. Jeżeli wyciągnę sobie jedną sztukę z zapasu, to tutaj przekreślam 8 i zapisuję sobie, że mam 7. I później robię sobie tutaj na dole save. No ale ja tutaj zostawię, tak jak mówię, 8, bo ja mam 8. I tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli robię zakupy i chcę kupić coś, co mam już, ale chcę kupić więcej, no to sobie sprawdzam, że koloru 1 mam na przykład 2 sztuki, to nie muszę dokupować. Koloru 2 mam w zapasie 1 sztukę, więc warto byłoby dokupić tą drugą. I tak to mniej więcej wygląda, że koloru 310 mam właśnie 8 sztuk, 317 4 sztuki, 413 5 sztuk i ja to wszystko widzę tutaj. I jak widzę, że mam tutaj te kolory, to wtedy mogę sobie ich iść i szukać, a nie szukać na darmo, bo może mam, a może nie mam.
Tutaj można dodać również metaliczne. Możecie sobie tutaj dodać plusikiem zarówno muliny Anhor, Dimensions, DMC, Gamma, Krejnik, Madeira i to nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli sobie dodacie na przykład DMC i chcecie dodać do zapasu nowe kolory, to klikacie sobie plusik, wybieracie sobie jaki kolor chcecie dodać i tutaj jakby możecie na tym pracować. Więc to jest super aplikacja i ja z niej korzystam właśnie pod względem tych mulin i mam taką cichą nadzieję, że oni naprawią dodawanie tych wzorów i że już niedługo będę mogła się cieszyć takim przyjemnym wyszywaniem z właśnie PDF-a. Bardzo bym chciała i bardzo na to czekam. Mam nadzieję, że to naprawią, bo tak jak tutaj sprawdziłam, ta aplikacja jest naprawdę godna polecenia i wydaje mi się bardzo przejrzysta, bo tak jak mówię, ma sporo takich elementów podobnych do sagi, co mnie do siebie właśnie bardzo przekonuje, tylko właśnie no, nie można na razie dodać swojego wzoru. Ale właśnie organizacja muliny jak najbardziej na plus, potrzebowałam takiej aplikacji. Teraz przejdźmy sobie do haftu. I jeżeli chodzi o haft, to pokażę Wam najpierw mój sampler, który się totalnie nie wyszywa. Ja go wyszyłam tylko trochę, może ja Wam go pokażę bardziej w sadze, tak żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda tak dokładniej. Bo sobie tutaj pozamykam, bo mam dwa ekrany złączone w jeden, żebym mogła wyszywać i oglądać jednocześnie. Nie przygotowałam się wcześniej tutaj, proszę bardzo, niech ten tablet może tutaj leży. Zostało mi do wyszycia tyle, ile tutaj widzicie, że jest na czerwono. To na różowo już jest wyszyte. I jak wejdę sobie w statystyki, to widzę, że zostało mi do wyszycia 1480 krzyżyków. I nie mogę się za to zabrać. Ja, słuchajcie, nie wiem, dlaczego ja się zgłosiłam w ogóle do wyszywania tego samplera. Dlatego, że ja nie lubię po prostu samplerów. Próbowałam się do nich przemóc i już za każdym razem mówię Wam, że nie lubię samplerów, a i tak gdzieś tam z tyłu te samplery się u mnie pojawiają, bo ja próbuję się do nich przekonać. Ja próbuję zrozumieć tą fascynację tymi samplerami, ale nie jestem w stanie. O ile te samplery mi się podobają, jest sporo firm, które robią naprawdę przepiękne samplery, to ja nie jestem w stanie ich wyszyć. Ja je podziwiam, ale nie jestem w stanie ich wyszyć, bo mnie po prostu to denerwuje. Dla mnie to jest po prostu beznadziejne. Ja nie wiem, po co ja się zgłosiłam. Ja bardzo żałuję, że się zgłosiłam. No ale jak już się zgłosiłam, to wezmę udział. No bo co mam zrobić innego? No nie mam wyjścia. Muszę to teraz skończyć. Także nie za bardzo mnie to tutaj pocieszy. Drugą rzeczą, o której Wam mówiłam, to, że chciałam zacząć i skończyć przerywnik. No i oczywiście tak się stało. Tutaj jest mini przerywniczek, który zrobiłam i to jest wzór od Unistitch. Ja napisałam do Natalii właśnie z Unistitch na Instagramie i kupiłam sobie dwa wzory, o czym już Wam kiedyś mówiłam. Jeden wyszyłam, co Wam pokazałam już w poprzednim filmiku, teraz wyszyłam drugi wzór. I bardzo mi się on podoba, chociaż wyszywanie go było dla mnie bardzo takie ciężkie, trudne, bo również no nie jest on w pełnym zaszywie, również ma jakieś takie elementy jak sampler, przez co szło mi to strasznie wolno, strasznie mozolnie i jakoś nie czułam satysfakcji z samego wyszywania, natomiast czuję satysfakcję z tego, że już go skończyłam. Bardzo mi się on podoba, taki fajny maluszek, jest naprawdę urokliwy. Ale tak jak mówię, nie jest to mój typ haftu, którym ja lubię wyszywać. Sorry, ale im więcej mówię, to już czuję, że jestem zachrypnięta. Także chwila przerwy, może mi przejdzie i wracam z pokazywaniem. W ostatnim czasie zdecydowałam, że wezmę udział w zimowym salu, takim mikołajkowym. No i ja się do tego salu zgłosiłam. Kasia tam napisała, że trzeba mieć kanwę jakąś taką zimową. No i ja się długo zastanawiałam, jaka to jest kanwa zimowa. I wpadłam na pomysł, że kupię barwnik i ja sobie pomaluję materiał. Więc teraz zobaczcie takie krótkie ujęcie z tego malowania i za chwilę wracamy do tego momentu. Zabrałam się za takie spontaniczne malowanie materiału pod nowy sal i ja zrobiłam to tym razem tak, że wzięłam sobie mój sypki barwnik, wlałam sobie tutaj troszkę wody i najpierw wsypałam tak troszeczkę tego barwnika,
i zrobiłam nim te najjaśniejsze kropki. Później wsypałam go więcej i zrobiłam właśnie te ciemniejsze tutaj kropeczki, takie ciemne, i później wsypałam go jeszcze więcej i zrobiłam właśnie te fioletowe. Nie wiem, czy jest sens dalej brać, dodawać tych kropek, żeby nie było też tego za dużo. Chciałam, żeby ten materiał był taki, no wiadomo, pomalowany, ale nie przesadzony, dlatego zostawię to na razie tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po praniu i przy okazji, przepraszam, bo Nadia szeleści chrupkami. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w efekcie końcowym i wygląda to tak. Ja już sobie zabezpieczyłam ten materiał taśmą, przygotowałam sobie wszystkie właśnie takie kropeczki, bo uznałam, że fajnie się to będzie komponowało właśnie z tym haftem, mimo że jeszcze go nie widziałam. I wszystko miałam już przygotowane. Poszłam też do sklepu, dokupiłam 2 muliny, bo mi brakowało. Brakowało mi jeszcze jednej, ale okazało się, że jej nie ma w Norwegii. W ogóle nie ma takiego koloru dostępnego, więc szukałam zamiennika. Udało mi się ten zamiennik znaleźć. No i problem w tym, że stwierdziłam, iż jeżeli ja będę sobie zaczynała w kółko jakieś nowe hafty, to ja w życiu nie skończę tego, co już zaczęłam. Bo doszło do momentu, gdzie ja w każdym filmiku pokazuję Wam nowy haft, a te stare leżą i ja na nich nic nie wyszywam. Więc stwierdziłam, że nie, koniec, zgłosiłam się, pomalowałam materiał, kupiłam muliny, ale nie będę tego wyszywać. Po prostu nie będę tego wyszywać, bo nie mam na to czasu. I to jest moje wytłumaczenie jedyne, jakie przyszło mi w tym momencie do głowy. Ale żeby nie było, to zaczęłam też coś nowego. Zaczęłam kolejny nowy projekt, no ale tym razem taki maciupeńki. I już Wam go pokazuję, na razie w trakcie. Tutaj mam łapkę, którą kiedyś wyszywałam, być może już Wam ją pokazywałam, być może nie. To jest również wzór od Unistitch, od Natalii, natomiast to jest jeden z darmowych wzorów, bo Natalia ma darmowe wzory. Teraz nie jestem w stanie Wam ich wszystkich pokazać, bo mam je na telefonie na sadze, nie na tablecie, ale ona ma bardzo dużo darmowych wzorów i jeżeli ktoś chce, to można u niej kupić na przykład bazy, jakieś takie a la zawieszki, na przykład do torebki czy coś tam skórzane, a można też po prostu sobie kupić, jakby wziąć za darmo sam wzór, pobrać z jej strony. No i ja właśnie sobie taki pobrałam, wyszyłam, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym obok, dlatego że ja postanowiłam, że przygotuję sobie kilka takich ładnych wzorków na które będą takie moje. No i ja sobie upatrzyłam pierniczki, ale sęk w tym, że wszystkie te pierniczki, które znajdziecie gdzieś tam u innych projektantek, są bardzo podobne. Są takie ładne, równiutkie, brązowiutkie, bardzo takie proste do wyszycia, mają mało kolorów, więc stwierdziłam, że ja nie chcę tego powielać i nie chcę drugi raz, jakby wiecie, robić wzoru, gdzie jest piernik w jednym kolorze i backstitch i kilka krzyżyków białych, no bo po co powielać drugi raz taki sam wzór. Więc stwierdziłam, że zrobię ciastka, zrobię coś a la pierniczki, ale to będą pierniczki na mojej zasadzie, które będą totalnie przeczyły zasadom innych pierniczków. No i z racji, że wszystkie pierniczki innych projektantek są równiutkie, to ja stwierdziłam, że moje pierniczki będą koślawe i będą nierówne i będą takie, wiecie, nieudane, bo nie każdy przecież umie ładnie piec, prawda? Więc moje pierniczki będą krzywe trochę, zresztą widzicie, że on nie jest ładny, równy. Moje pierniczki nie będą jednego koloru, tylko będą miały pikselozę. I ja przygotowałam cały zestaw tych pierniczków i na przykład w tym zdarzyło się, że były na przykład 3 krzyżyki jednego koloru, ale za to na całym wzorze, we wszystkich tych pierniczkach jest tych krzyżyków dużo, więc jeżeli wyszywacie wszystkie, to jakby nie ma problemu. Ale jeżeli wyszywać jeden, to jest pikseloza. Są tutaj blendy. Mam zamiar dodać tutaj jakiś backstitch i będą to pierniczki zupełnie inne niż innych projektantek. I będą to pierniczki duże. Widzicie, że moje ciastko już jest dużo większe. A inne ciastka są jeszcze większe niż to ciastko. Także ja mam dużą choinkę, ok? Nie chcecie, nie wyszywajcie. Ja wyszyję takie duże, bo ja mam dużą choinkę. I tyle w temacie.
Oczywiście ja sobie tutaj żartuję, żeby nikt tam nie pomyślał nie wiadomo czego, że jestem hamem totalnym, nie? W każdym razie jakby, tak jak mówię, każdy ma inne, wiecie, wymagania co do wzoru. Jeżeli chcecie małe pierniki, to tak jak mówię, idźcie sobie do innych, kupcie takie małe pierniki. Moje będą duże i proszę się mnie nie czepiać, bo ja nie będę robiła tak jak ktoś i nie mam zamiaru. Bardzo często słyszę, o zrób to, bo ta i ta to zrobiła. No ale co mnie to interesuje? Ja nie będę robiła tego, co ktoś. To, że u kogoś się sprzedaje jakiś wzór, to nie znaczy, że ja mam nagle, o, zrobię ten sam, może ja też dużo sprzedam. No to tak nie działa. Nie ma takiej opcji. Więc ja w tym momencie wyszywam pierniki, testuję. Wy jeszcze nie widzieliście wzorów tych pierników, bo ja nie wiem, czy one będą ładne. Ale jestem na etapie testowania ich i jeżeli okaże się, że rzeczywiście są ładne, to ja będę Wam je udostępniać, tylko jeszcze nie wiem. Dajcie mi znać, jakbyście woleli. Czy chcielibyście cały zestaw tych pierników, gdzie jest ich nie wiem ile, około 10, czy chcielibyście każdy osobno? Bo nie wiem, jak mam je zrobić. Ale z drugiej strony, jak będą osobno, no to się ktoś doczepi, że o, ale pikseloza. Ale jak są razem, no to ta pikseloza już nie jest tak wyczuwalna, bo wiecie, tu macie 3 krzyżyki, tu macie 5 krzyżyków, a znowu w następnym ciastku macie 50 krzyżyków tym kolorem, więc jakby tej pikselozy takiej dużej nie ma. Znaczy nie ma. Jest na pewno większa pikseloza niż na innych wzorach innych projektantek, dlatego że ja lubię pikselozę i ja lubię, żeby te wzory ładnie wyglądały i nie chcę malować ciastka jednym kolorem. Także zobaczymy, nie wiem jeszcze, czy je udostępnić osobno, czy je udostępnić wszystkie razem. Zobaczymy, jak to będzie. A teraz jeszcze Wam pokażę jedną fajną rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale moja córka uwielbia misie. Ona się niczym nie bawi tak jak misiami i bardzo lubi misie, które ja dla niej robię. Natomiast ja za bardzo nie jestem misiowa i raczej taka bardziej ubraniowa, jeżeli chodzi o szydełko, więc te misie tak nie do końca mi leżą. No ale czego się nie robi dla córki. I jak już pewnie pamiętacie, zrobiłam kilka misiów w swoim życiu, między innymi takiego pluszaczka, może ja go tutaj odłożę. Zrobiłam też taką myszkę, która w ogóle, no widzicie, że to w ogóle nie jest idealne. Jakiś krzywy nos, uszy we wszystkie strony. W ogóle co to jest? Jakby, no moje pluszaki mają wiele do życzenia. Zrobiłam również takiego pączka z krzywymi oczami, także jak widzicie, moje pluszaki mają wiele do życzenia. Są zazwyczaj brzydkie i takie nie bardzo, no ale im więcej będę robić, tym bardziej będę dochodzić do wprawy. Kupiłam wczoraj misia, takiego jak tutaj widzicie. Odbija mi się lampa, więc za dużo Wam tutaj nie mam jak pokazać. W każdym razie kupiłam sobie, o tak, takiego misia. No i ja patrzyłam, żeby to był miś szydełkowy. I rzeczywiście w ogłoszeniu na Etsy było napisane szydełkowy miś, w kółko tylko szydełkowy miś, ale nikt nie napisał, że to ubranie jest na drutach. I trochę się zirytowałam, jak to kupiłam, bo jak zobaczyłam wzór, no to pierwsze co, tutaj macie nazwę, że to jest szydełkowy i drutowy jakby wzór w tłumaczeniu na polskie, powiedzmy. Także trochę się zirytowałam, bo kupiłam tego misia głównie ze względu na to ubranko, a to ubranko jest na drutach, a ja nie umiem na drutach. I o ile mogę sobie przetłumaczyć z angielskiego wszystko, wiecie, te wszystkie skróty szydełkowe, zapraszam Was od razu kolejny raz na moją grupę facebookową, gdzie znajdziecie wzory do haftu i chciałam się Wam pochwalić, bo w ostatnim czasie zaczęłam robić bardzo fajną serię wzorów. I to jest seria wzorów, która ma dokładnie taki vibe, taki moim zdaniem jesienny. I ona mi się bardzo podoba i zresztą Wam również bardzo przypadła do gustu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz sprzedałam tyle wzorów danej serii. Była jedna taka seria, która również Wam się podobała i która naprawdę była hitem, ale ta seria jest po prostu hitem hitów. Ludzie po prostu piszą do mnie na potęgę o te wzory i bardzo mnie to cieszy, bo one są naprawdę bardzo ładne. Tutaj mamy drugi wzór z tej serii i one tak jakby specjalizują się tym, że wszystkie mają dokładnie tyle samo wymiarów.
Wszystkie mają podobną ilość kolorów i blendów. Podobną, bo wiecie, różna jest kolorystyka, ciężko to tak dograć. Ale mają podobną. Mają tę samą kolorystykę i możecie sobie robić zestawy. Ja właśnie o tym powiedziałam, że fajnie jest sobie robić zestawy. Dlatego ludzie kupują po 2, po 3, po 5 tych wzorów, bo one fajnie obok siebie będą wyglądały. I co byście razem nie połączyli, to one będą naprawdę fajne i będą ładne. Każdy ten wzór kosztuje 25 zł, więc uważam, że nie jest to dużo jak za wzór, który będziecie wyszywać przez następne pół roku. Tutaj mamy oczywiście smoki, one też już się posprzedawały. Była promocja, a w zasadzie były dwie promocje. Jedna była na Facebooku, druga była na Instagramie, gdzie te wzory były po 10 zł. Teraz są już po 25 i naprawdę jestem w ogromnym szoku, ile ich się sprzedało. Tutaj mamy jeszcze kolejny wzorek z jeżem. Jest ich, nie wiem ile, 7, 8. Tu miałam chyba jeszcze jeden. O, tu jest jeszcze taki. Też z tej serii. Bardzo mi się one w ogóle podobają. Tutaj jest jeszcze jeden z tej serii, jeszcze jedna dziewczynka, no też piękna. I tutaj od razu możecie zobaczyć, jak wyglądają przeróbki wzorów twarzy u mnie. Jak sobie przybliżycie, to wszystko są krzyżyki, więc możecie od razu zobaczyć, jak ta twarz u mnie wygląda. I był jeszcze jeden wzór, ale nie wiem, gdzie on się podział. Jakoś go nie mogę znaleźć. Tutaj są też takie koloski, które robiłam, nie wiem, czy już Wam je pokazywałam, też są bardzo piękne i również cieszą się sporym zainteresowaniem. Przejdźmy sobie jeszcze do tych postów. Tutaj ostatnio było bardzo mało chwalenia się, ale właśnie Patrycja robi metryczkę. Z tego co wiem, to ona już ją kończy praktycznie, bo ja widziałam już końcowy odszyw, prawie końcowy. Tutaj mamy znowu kotka, już się wyszywa, ja w ogóle bardzo tutaj kibicuję Paulinie z tym kotem, bo też czuję sentyment do tego wzoru. To był jeden z pierwszych moich wzorów, jakie zrobiłam. On był też bez blendów. Myślę, że gdyby on miał blendy, wyglądałby jeszcze lepiej, ale uważam, że bez blendów też jest naprawdę spoko. Jeden z pierwszych moich wzorów właśnie, zobaczcie, no piękny jest. Wiadomo, że tutaj no widać, że nie ma blendów, tak? Widać, że nie ma blendów. To nawet nie muszę mówić, ale uważam, że i tak wygląda bardzo ładnie. Nie ma jakichś takich nie wiadomo jakich plam, czegoś, czego nie wiem, mogłabym się tutaj powstydzić. Tutaj są moje odszywy. Ostatnio dodała jedna pani nowy odszyw. Zobaczcie, jaki dzidziuś. To też jest właśnie z mojego wzoru. No, też mi się bardzo podoba, jest przepiękny. Pamiętam, jak robiłam tego dzidziusia. Co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać? Tutaj są jeszcze jakieś komentarze chwalebne. Znowu koteczek. Tutaj mamy już dalszą część tej, jak się to nazywa? Tej metryczki. Tutaj jest zimowy domek, chyba tak się nazywał ten wzór. Sysia go też wyszywa. Jestem ciekawa, czy już skończyła swoją drogą, bo gdzieś tam jej od dłuższego czasu nigdzie nie widziałam w internetach, także nie wiem. Ale właśnie tutaj Wiktoria również go wyszywa. I czy tutaj były jakieś jeszcze posty chwalebne? Nie wiem. Nie ma. Nie ma. Także zachęcam Was do wejścia tutaj na moją grupę, pooglądania sobie w albumach, co tutaj jest i co się tutaj dzieje fajnego. Mam też bardzo fajne metryczki, jakby ktoś potrzebował, zobaczcie. Takie niekonwencjonalne, ładne i też małe. Bardzo jestem zadowolona z tych butów. To była jedna z pierwszych metryczek, które zrobiłam i jestem z nich mega dumna, bo pamiętam, że strasznie długo rysowałam to wszystko, ten backstitch, te krzyżyki, bardzo dużo czasu mi to zajęło. I jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego też. To też jest jeden z moich ulubionych wzorów na metryczkę. Też mi się bardzo podoba i też jakoś tak sobie patrzę, zerkam. Bardzo mi się podoba. Dobra, tyle na teraz, na ten moment. Już dłużej nie będę gadała.
Pokazałam Wam to, co chciałam pokazać. Idę zjeść ciasto i wypić kawę, która zdążyła już pewnie wystygnąć. To te skróty drutowe wyglądają tak. Jakieś K6, M1, K1, M1, K6, M1, K1, M1. I powiedzcie mi, co to ma być? Ja w ogóle nie jestem drutowa, a tutaj nagle taki wzór z drutami. No po prostu kaszana, totalna. No i co ja zrobiłam? Oczywiście poszłam do sklepu, no i kupiłam sobie druty, bo stwierdziłam, że być może uda mi się zrobić to ubranko na drutach, chociaż wątpię, szczerze powiedziawszy, bardzo w to wątpię. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbuję się nauczyć. Ja nie wiem, czy to miały być takie druty. Ja kupiłam jakieś z żyłką. Nie wiem, czy to miało być z żyłką, czy bez żyłki. Nie wiem. Ja totalnie, słuchajcie, nie wiem. Ja na drutach w swoim życiu robiłam kilka kwadratów, oczka prawe, oczka lewe i tyle. Nie wiem, co teraz. Ale kupiłam sobie jeszcze inne rzeczy, które również Wam pokażę. Między innymi kupiłam włóczki. I ja te wszystkie misie, które tutaj widzicie, ja je robiłam z włóczki... Jak to się nazywa? Z włóczki bawełnianej. Bawełna, tak. No i teraz kupiłam dokładnie tą samą włóczkę, tylko teraz w kolorze białym. I to jest taka włóczka, tutaj możecie sobie zobaczyć. 50 gram, 100 metrów, niby druty 4, ale ja do tego wezmę dwójeczki. I tutaj jest bambus. Powiedziałam Wam, że to jest to jest bambus. Bambus. To jest bambus. Ja okłamałam, to nie jest bawełna, tylko bambus. I tutaj mam trzy takie moteczki, bo nie wiedziałam, ile mi będzie potrzebne na jednego. Chyba 2, ale wolałam wziąć 3. I tutaj już wiem, że muszę wziąć naprawdę małe szydełko, dlatego że tutaj widać mi na przykład dziurki w tym misiu. I teraz już muszę zrobić co innego. Kupiłam sobie również 2 inne włóczki, z których średnio jestem zadowolona, ale zobaczymy, bo to jest 50% wełna, 50% akryl. I tutaj mam 2 kolory, bo nie do końca wiedziałam, jakie to ubranko chciałabym temu misiowi zrobić. I na początku myślałam o tym beżowym, ale potem stwierdziłam, że może taki pomarańczowy, a może po prostu zrobić 2, więc nie wiem, ale tak mnie do siebie to przekonało. Nie bardzo lubię ten skład, ale no, założę rękawiczki i coś z niego zrobię. Kupiłam również 2 inne włóczki, już ostatnie, bo one były na promocji i były naprawdę na takiej potężnej promocji, że grzech było nie kupić. I tutaj mam Super Wash i to jest 100% merino wool, więc jakby to jest coś pięknego. Kupiłam w 2 kolorach, bo one były na tak super promocji, że nie było za bardzo wyboru kolorystycznego i ilościowego i zostały akurat te 2 ostatnie motki. Chociaż z tego różowego było chyba jeszcze 3, ten był ostatni. I jakoś tak stwierdziłam, że dobra, to wezmę po jednym, może coś z tego zrobię, a może akurat zrobię z tego to ubranko, bo też nie wiem, jak na tych drutach będzie mi się pracowało z tą włóczką. No wiecie, jak to jest. Chciałam też drobniejsze druty, na 2 chciałam wziąć druty, ale niestety nie było. To były 2,5 mm, to było najmniejsze. Także kupiłam to. Kupiłam sobie jeszcze szpileczki, bo we wzorze tam było opisane, że potrzebne są szpilki. Więc mam jeszcze szpilki i to by było na tyle z tych moich dzisiejszych zakupów. Doszłam do wniosku, że zanim zacznę robić misia, to nauczę się czegokolwiek na tych drutach. I pierwszego dnia robiłam skarpetkę, napisałam do mojej koleżanki, która również robi na drutach, z poradą, żeby mi napisała, ile oczek mam zrobić, narzucić na druty, żeby mi wyszła skarpetka w moim rozmiarze. No i oczywiście mnie tą informacją poratowała. Robiłam skarpetkę, zrobiłam piętę, ogarnęłam sobie wszystko, rozpisałam sobie nawet jakiś tam po swojemu wzór na tą skarpetkę, żeby wiedzieć na przyszłość. Zapisałam sobie również to, co muszę w niej poprawić. I ostatecznie stwierdziłam, że przecież skarpetka jest trochę za łatwa, żeby ją robić, a że ja przecież jako jednodniowy
pasjonat drutów. Jestem w stanie zrobić coś lepszego, dlatego zaczęłam robić sweter. I tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. To jest ściągacz i to będzie taka etola, chyba tak się to nazywa. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to myślę, że ta nazwa mu powie wystarczająco. To jest ściągacz. On jest tutaj taki rozciągliwy. Później będę robiła same oczka prawe. Ale problem w tym, że ja chyba mylę oczka prawe z lewymi, w sensie robię oczka prawe tak jak ludzie na filmikach na YouTube, natomiast moje oczka prawe, które robię tak jak oni, ja chyba źle narzucam nitkę, bo wyglądają tak jak oczka lewe. Więc ja mówię oczka prawe, te ładniejsze, czyli te, które tutaj widać, będą u góry. Będę robiła sweterek. Zobaczymy, czy mi coś z tego wyjdzie, czy nie. Ale tak doszłam do wniosku, że okej, może akurat w wolnej chwili uda mi się cokolwiek tutaj zrobić. To jest jak na razie rękaw. I ja, jak widzicie, mam druty z żyłką, więc mogłabym sobie to robić naokoło i nie musiałabym tego później zszywać, ale bałam się, że się pogubię. Tu oczko prawe, tu oczko lewe, nie będę widziała, na którym skończyłam, a jak robię rząd, to po prostu każdy co rząd zaczynam od oczka prawego i wszystko mi się tutaj ładnie układa, nie mylę się, jak na razie jeszcze się nie pomyliłam. Zobaczymy, jak będzie dalej. W ostatnim czasie uzupełniłam sobie też zapas moich włóczek. Jak widzicie, nie ma ich dużo, dlatego że ja nie lubię jakoś bardzo dużo gromadzić, ale lubię, żeby coś tutaj było, że jak dostanę natchnienia, to będę miała coś pod ręką, co będę mogła wykorzystać. I te włóczki tutaj, które widzicie, dokupiłam ostatnio, co Wam pokazywałam. I dokupiłam tutaj również te 4 moteczki. To są włóczki takie typowo skarpetkowe z tej samej firmy co te, bo stwierdziłam, że może akurat zrobię dla Nadi małe skarpetki. I na małe skarpetki wydaje mi się, że tak jak mi powiedziała koleżanka, 1 motek mi na Nadii skarpetki wystarczy, a normalnie no to chyba by mi nie wystarczył na takie duże skarpetki, a już nawet nie pamiętam. W każdym razie tak kupiłam, mówię, a może akurat zrobię te skarpetki. Wspominałam Wam już wcześniej na temat mojej filiżanki, natomiast nie miałam okazji Wam jej pokazać, także wracam i pokazuję, jak ona wygląda. Ja aktualnie sobie coś tam dziubałam. Nie mam tutaj chyba nożyczek pod ręką, chociaż chyba mam, żeby Wam pokazać, nie tak perfidnie palcem. Wyszywałam sobie głównie tutaj. Zakończyłam ten obszar, tak żeby przejść już do góry i ewentualnie sobie tą kanwę podwinąć, ale chyba nie będę jej na razie podwijać. Także zrobiłam sobie tutaj, robiłam tego listka, tu jakieś pojedyncze krzyżyczki i właśnie tutaj jakaś taka rozsypanka była. Robiłam tutaj chyba 2 dni, zrobiłam 1000 krzyżyków albo trochę ponad 1000, już nawet nie pamiętam, ale zaplanowałam sobie 1000 i ten 1000 tutaj jest, także kroczek do przodu, jest nowy miesiąc, więc może kolejny 1000. Zobaczymy. W tamtym miesiącu bardzo przyjemnie mi się tutaj wyszywało, naprawdę bardzo przyjemnie. Widzę, że już od słońca wyblakły mi kratki, więc pewnie będę musiała je narysować na nowo, bo już tutaj troszeczkę to krosno sobie stoi, a ten długopis mój znika po pewnym czasie. Mamy nowy miesiąc, tak jak już powiedziałam, więc może te 2000 tutaj zrobię. Przyjemnie mi się w tamtym miesiącu wyszywało, ale goniłam tego kolosa i były momenty, że naprawdę miałam ochotę przysiąść tutaj do tej filiżanki, ale mówiłam sobie, że nie, kolos jest ważniejszy, więc jakby nie kolos i jakby nie ta taka totalna spina, że muszę skończyć w tym roku, to myślę, że zrobiłabym na tej filiżance trochę więcej. Na sam koniec przyszedł czas na podsumowanie kolosa i ogólnie podsumowanie tego miesiąca, ponieważ dzisiaj mamy pierwszy dzień listopada i tak to wygląda na ten moment. I muszę Wam powiedzieć, że owszem, udało mi się zrobić to wszystko zgodnie z planem. I już sobie tutaj odpalam moją sagę, żeby Wam pokazać. No i chyba Wam nie pokażę, jak widzicie.
a może tak, zobaczycie. Zostało mi tutaj 39 856 półkrzyżyków. Zrobiłam tutaj, jak widzicie, 22 530 i mam już tutaj prawie 90%, także no jest się czym chwalić, naprawdę jest się czym chwalić. Ja jestem w ogóle zachwycona tym, że mi się udało. 20 000 w listopadzie, 20 000 w grudniu i mamy to, słuchajcie. No, plan jest ambitny, ale wierzę w dalszym ciągu, że mi się uda. Rozrysowałam sobie kratki dotyczące tego, co powinnam zrobić w listopadzie, czyli właśnie wszystko w tych kratkach. Zrobię sobie też zdjęcie teraz, żebyście w następnym filmiku mieli porównanie, ile było, a ile jest zrobione. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o mojego koloska. Zaraz Wam pokażę jeszcze. Ale znowu się będzie odbijało światło. Tak wyglądał mój miesiąc. Tutaj jest ilość krzyżyków, którą zrobiłam w tym miesiącu. No dość dobrze bym powiedziała. Nie to, żebym narzekała. Wiadomo, że zawsze może być lepiej, ale nie było jakoś najgorzej. Tutaj jest to, co się wyszywało i jak widzicie, nie udało mi się zrobić drugiej części samplera. Ojej, nie udało mi się zrobić drugiej części samplera, ale mało istotne. Kolos jest najważniejszy i przy okazji pokażę Wam, bo zrobiłam już ciastko na choinkę. Jedno z kilku, które zaprojektowałam i tak ono wygląda. Wspominałam Wam wcześniej o tych moich ciastkach. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy chcielibyście wzory takich ciastek. Tak jak mówiłam, ten wzór jest skomplikowany. Tutaj jest duża pikseloza. I ja nie powiem Wam, ile tutaj jest kolorów, ale tak z 15 na tym ciastku to na pewno, także plus blendy, więc no tak na oko z 15 plus blendy, ale moim zdaniem wygląda naprawdę ładnie. No popatrzcie, no jak ciastko, ewidentnie jak ciastko, mi się podoba i ja na swoją choinkę zrobię ich więcej, a czy je udostępnię Wam, zobaczymy jeszcze. Udostępnię na pewno wspierającym te wzory, zobaczymy, o ile jeszcze przetestuję te kolejne, bo chcę mieć pewność, że będą ładne, bo o ile te duże wzory, no z tymi dużymi wzorami nie ma problemu, to z tymi małymi zawsze mam taka nuta niepewności i wątpliwości, czy to będzie ładne, więc wolę przetestować, tak to wygląda, jeszcze trzeba dodać zawieszkę, trzeba podszyć z tyłu filcem, ale to już jest najmniejszy problem. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i przy okazji na sam koniec Wam powiem, że jeżeli w tym filmiku nie było możliwości komentowania, to tylko i wyłącznie dlatego, że YouTube zablokował mi komentarze ze względu na udział mojej córki w filmie. YouTube ma swoje restrykcje, dość skomplikowane i takie zaostrzone, dotyczące właśnie dzieci i osób nieletnich tutaj, więc jeżeli te komentarze zostały wyłączone, to tylko i wyłącznie dlatego, że wystąpiła w nim moja córka. I ze względu na to bardzo bym była Wam wdzięczna, gdybyście zostawili mi łapkę w górę zamiast tego komentarza dla zasięgu, tak żeby ten filmik jakoś tam, wiecie, brnął dalej, a nie stał w miejscu. Będę Wam bardzo wdzięczna i tak jak mówię, bardzo Was przepraszam, jeżeli ten filmik nie ma możliwości komentowania, to nie jest z mojej winy, tylko z winy YouTube, natomiast mam taką nadzieję, że te komentarze jednak nie zostaną zablokowane i że moja Nadia będzie mogła tutaj występować trochę częściej, bo powiem Wam szczerze, że moja córka uwielbia występować w moich filmach i ona ma taką radochę, ona ogląda, jak ja nagrywam i ona robi dokładnie to samo. Ona potrafi stać, bawić się lalkami i udaje, że w ogóle nagrywa filmik na YouTube'a. Także to jest bardzo urocze i tak jak widzieliście, ja w ogóle nie musiałam jej mówić, co ona ma mówić, bo ona mówiła sama. Także ja byłam z niej bardzo zadowolona, że nagrała to ujęcie. Świetnie się przy tym bawiłyśmy, szczególnie ona. No i mam nadzieję, że Wam się spodobało taki krótki urywek z Nadią. Być może gdzieś tam ją będę wplatać tutaj, chociaż nie obiecuję, bo raczej nie chcę jej w to angażować, nie wiadomo jak bardzo. Natomiast tak od czasu do czasu, żeby miała radochę jak najbardziej.
No i to by było chyba na tyle w tym filmiku, już ostatecznie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo.